Budapeszt. 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 Idziemy zwiedzać 10 km do centrum. Pieszo czy nie pieszo? Oto jest pytanie. Myślę, że pieszo. Więcej zobaczę, więcej zwiedzę. Właśnie zjadłem śniadanko. Nie było trochę z tym łatwo, bo jednak jak wczoraj przyjechałem na miejsce, to było już późno, bo wylądowałem tutaj koło 20 na samym miejscu. Więc jak próbowałem coś kupić, to już była większość pozamykana jednak i nie miałem sposobności. Też próbowałem się dostać do mojego kempingu, żeby tu za późno nie przejechać, żeby ktokolwiek mnie przyjął i otworzył drzwi. Dlatego jakby moim priorytetem było dojechać właśnie na kemping. No a przy kempingu nie było nic za bardzo, żeby kupić. Więc jakby ciągnąłem tyle się na kanapkę, które jeszcze miałem z domu zrobione. Nie było łatwo, ale dałem radę. Miałem właśnie bardzo przyjemną sytuację, bo będąc w Budapeszcie, taki kawał od Polski, spotkałem sąsiada wraz z jego rodzinką, Michała, i pozdrawiam całą rodzinkę Michała i samego Michała. Bardzo miło Was było tu spotkać. Bardzo, bardzo przyjemny akcent dzisiejszego dnia. Jestem bardzo zdziwiony, jak bardzo dużo Polaków można spotkać tutaj. Co kawałek praktycznie spotkać jak rozmawiają coś Polacy w języku polskim. Na przykład przed chwilą spotkałem właśnie panią, która ma polskie korzenie. Była to pani, która zbierała datki na organizację, która wspiera osoby bezdomne. Ja osobiście jestem zwolennikiem takich akcji i zawsze staram się wesprzeć na tyle, ile mogę, bo naprawdę oni robią dobrą robotę i pomagają tym ludziom. Więc jakby wsparłem też jej inicjatywę. I dostałem książeczkę odnośnie stresu, nagrodę jakby w ramach podziękowania. Będzie to na pewno lektura moja najbliższa na całą podróż. Bardzo fajnie. A pani sama miała korzenie polskie w postaci babci. Dokładnie pra babci. O tak. I właśnie mówiła, że tylko zna parę słów po polsku. Powiedziała dzień dobry i dziękuję. Jakby, a tak to po angielsku i pewnie po węgiersku. Bardzo pozytywna osoba. Kolejna zresztą na mojej tutaj drodze. Udało mi się dzisiaj dorwać uliczne jedzenie, które się nazywa langosz. Jest to placek, który jest robiony na głębokim oleju. Jest bardzo tłuste, ale wygląda naprawdę pysznie. Sami zobaczcie. Całość wygląda bardzo smacznie. Nie jest jakoś super drogie. Jest to koszt około 1200 hrywien, co daje nam jakieś 16-17 zł. Jakby jest to też w tej dzielnicy głównej, więc może też to robi cena, ale ciężko w sumie je znaleźć, bo naprawdę starałem się. Co my tu mamy? Mamy ten placek, który jest robiony na głębokim oleju. Do tego jest posmarowany sosem. Pod spodem, pod tymi dodatkami jest jeszcze dużo sera, bekonu. Na samym wierzchu widzimy właśnie szyneczki, paprykę. Niestety tego typu jedzenie nie jest zbyt wskazane dla cukrzyków, przez to, że jest ten placek, który jest duszony wręcz w oleju, ale jednak stwierdziłem, że muszę to spróbować, skoro tu jestem, a z zastrzykami z tych razy po prostu wystarczy, że wezmę większy zastrzyk i będę kontrolować się, po prostu patrzeć, co się dzieje w organizmie.
Zauważyłem bardzo ciekawą rzecz tutaj na Węgrzech, ponieważ za każdym razem, kiedy próbuję przejść przez przejście i ktoś się nie zatrzyma, żeby mnie przepuścić, to macha ręką do mnie, chyba na gest jakby przeprosin czy czegoś, ale jedzie bez skrupułów jakby, w ogóle bez żadnego, ni to nogi na hamulec, ni to nic, więc jakby ciekawa sytuacja. Tak samo jak samochód wjedzie na przejście dla pieszych i trzeba go obejść, też siedzi właśnie kierowca i do wszystkich macha, chyba w geście przeprosin, tak przynajmniej ja to rozumiem. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, jakby taka niespotykana w Polsce, bo jednak w Polsce tak ktoś wjedzie na to przejście dla pieszych, to po prostu na nim jest i ma gdzieś jakby kierowcy pieszych, to jakby kierowcy mają gdzieś pieszych. Tak samo znacznie częściej w Polsce się ludzie zatrzymują jednak, żeby przepuścić tych pieszych, przynajmniej ja mam takie wrażenie, bo tutaj za każdym razem to muszę czekać, aż będzie pusto, bo jednak ludzie jadą po prostu i się bardzo rzadko zatrzymują jakby, więc to jest, myślę, że taka dość zauważalna różnica, jeśli chodzi o właśnie poruszanie się samochodów po mieście. Bardzo ciekawa sytuacja.